Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku Chiny ostro i z uśmiechem podniosły opłaty na dostawy towarów do Rosji. Armenia nie będzie płacić składek dla Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przewiduje rekordowy wzrost przestępczości. Wyprzedaż nieruchomości Gazpromu. Niespodzianka, przemysł lotniczy nie rozkwitł. A na koniec, czy Moskwicz zbankrutuje? Znamy kulisy batalii sądowej. Zapraszamy. Dzień dobry, 9 maja, 9:01. Z tej strony Mateusz Lech oraz Paweł Jeżowski. Witamy w codziennym ekonomicznym przeglądzie. Oddaję od razu głos. Tak, słuchajcie, dzisiaj mamy informację. To parada się nam załączyła, ale to chyba będzie dopiero później. Natomiast zdamy relację z dzisiejszej parady. Pewnie będzie troszkę inaczej wyglądać. Jak ta może dorosną do tej 12. Tak, może im się uda. Pamiętajcie, żeby dużo owsianki jeść. Owsiance się rośnie. Warzyw przede wszystkim. Ważne, żeby dużo warzyw i owoców. A jeżeli jesteśmy tutaj przy ważnych rzeczach, to spójrzmy sobie na giełdy. Oczywiście suby też są ważne. Wzrosty wczoraj, jeżeli chodzi o waluty, pojawiła się informacja, dwie informacje, które mówiliśmy, tak? Nowak nieopatrznie powiedział, że Rosja będzie sprzedawała więcej ropy, eksportowała. No i druga informacja, że bank centralny od 6 do 8 maja zrobi taki dosyć duży skup w tym momencie walut, co spowodowało właśnie jakieś wzrosty, a ponieważ 8 wczoraj się skończył, no to część stwierdziła, że już nie będzie kupował, no i mieliśmy pewne odreagowanie. No wydaje się, że ten skup też związany na wszelki wypadek z paradą i z dzisiejszą procesją, mówię procesją, no bo mamy kult tak naprawdę tutaj cara, Putina, kult Rosji. No i zobaczymy, jak to dzisiaj będzie wyglądać. 9000 osób, jeden czołg, co prawda, no ale jakieś wozy bojowe. Jak oni się tam pomieszczą, to ja nie wiem. Część będzie szła za, to już wiemy. Tak. Albo ciągnąć przed linami. Ja widziałem, że ten Kadyrow wczoraj przepychał samochód, może to jakieś treningi jakby się im... Ale wiesz co, ja to się boję, bo właśnie pokażemy chyba w którymś jaruskim, jak on przepycha te samochody, no któryś z tych testów może go położyć. No tak wiesz, próbują, tu najpierw pojedynek bokserski, teraz przepychanie suwa, tak, czy przepychanie, tak, chyba kto silniejszy, czy suw zachodni, a dokładnie japoński, czy też Kadyrow. No i oczywiście Kadyrow na razie jest silniejszy, ale któraś z tych prób może go położyć. Już może nie wstać wtedy. Tak. Przechodzimy, słuchajcie, do krótkich informacji. Zaczynamy od, no właśnie, nieznane 7 dronów zaatakowało skład paliw w regionie Krasnodaru. Przypominam, że wczoraj był atakowany Ługańsk. Ługańsk właśnie skończyli gasić i nie wiem, czy ta sama ekipa, ale chyba inna, musiała pojechać do Krasnodaru. Atak rozpoczął się około 2 w nocy we wsi Jurówka, chociaż niektóre źródła mówią o 3 w nocy. Trwał kilka godzin, pożar udało się ugasić dopiero o 7:42. Oficjalnie drony zostały stłumione, część z nich spadła na teren składu pechowo, w rezultacie wybuchł pożar w wielu zbiornikach, no i większość tych zbiorników uległo dosyć poważnej awarii, to znaczy się spaliło. W gaszeniu pożaru wzięło udział 20 wozów strażackich i 62 strażaków. Nie ma informacji o zabitych i rannych, a nic nikt nie ucierpiał. Okej. To o paradzie tu już mówiłeś, że dzisiaj. Ja przeczytam następne. Przedstawicielka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa powiedziała TASS, że nie zaprosiła na paradę zwycięstwa ambasadorów i urzędników z nieprzyjaznych krajów, czyli w Moskwie znajdą się jedynie przedstawiciele krajów przyjaznych, a ja chciałem ci powiedzieć, że ambasador Francji będzie. I jak to rozumieć? No to nie wiem. No będziemy sprawdzać, kto jest teraz przyjazny, a kto jest nieprzyjazny.
Wiem, No że dobrze. tutaj Kuba ma być, Laos ma być, Kirgistan, Armenia, Tą trybunę taką Białoruś. krótką zrobią, bo tych bohaterów, wiesz, tej II wojny jest Bohaterów coraz będzie mniej. dużo spacerować po placu. Ale to tej wojny, ale tych, co siedzieli na widowni, no to z roku na rok jest coraz mniej, plus przyjaciół Rosji też jest coraz mniej, no to takie 3 krzesła postawią i gotowe w sumie. A, że skrócą. No, tych ojczyźniane jest oczywiście coraz mniej, naturalnie. Tutaj jeszcze nie opanowali tej sztuki wskrzeszania. Natomiast przejdźmy sobie do następnej informacji, bo ona też jest ciekawa. Rzecznik Departamentu Stanu USA Matthew Miller powiedział na konferencji prasowej 8 maja, że obecnie opracowywane są nowe pakiety pomocowe dla Ukrainy, no i mają być jeszcze w maju ogłoszone, a być może dostarczone. Okej, to tak daleko poleciałeś, a tu jeszcze były, że 8 maja Generalny Sąd Rejonowy w To dla Ciebie Czerwińsku zostawiłem. uwzględnił wniosek Prokuratury Generalnej i przekształcił majątek Makwa S.A., największego producenta makaronu i powiązanych spółek, w dochód państwa. My o tym wspominaliśmy, że są takie zakusy i tu się skończyło tak, że to teraz jest już pozytywnie. makaron Putina. Narodowy. Narodowy. Jest Duma Narodowa, makaron narodowy, w Rosji wszystko niedługo będzie narodowe. Nacjonalizacja, słuchajcie, na całego. Tu część oczywiście oligarchów żyje w strachu, no tych, którzy właśnie byli na przykład nieprzychylni konfliktowi, no bo mogą się obawiać o swoje majątki, bo zauważmy, że nie tylko te majątki związane z przemysłem wojskowym, no w sumie makarony to z przemysłem wojskowym, no ale jak widzimy, każdy majątek może zostać poddany nacjonalizacji. Dosyć ciekawy dekret wyszedł, my mówiliśmy o tych, będziemy mówić dopiero o tych dekretach w Jaruskim, ale tego nie uwzględniliśmy, bo pojawił się nowy dekret dotyczący polityki państwa w dziedzinie edukacji historycznej. Teraz Rosja powinna ujednolicić metodykę nauczania historii i wypracować wspólną linię podręczników. Dekret przewiduje także wymianę zagranicznych platform edukacyjnych na krajowe odpowiedniki oraz kontrolę nad rynkiem gier komputerowych. Tak. Symulator szycia ONUC, czy coś takiego będzie pewnie. Nie, będzie sprawdzana zawartość, czy jest poprawna. To żadna nie będzie. No bo będą, wiesz, tam puszka Coca-Coli gdzieś będzie. Ale poczekaj, a Tetris za co zostanie splanowany? No za burzenie. Burzenie, a nie budowanie, bo tam się burzy. Jak ułożysz, to się burzy. To się może źle kojarzyć. No, że niewłaściwie budownictwo. My będziemy o tych wszystkich dekretach, no nie wszystkich, zaledwie 100, mówili na Jaruskim, więc już zapraszamy, a teraz przechodzę dalej. NATO wierzy, że jeśli Ukraina otrzyma więcej broni, będzie w stanie zwyciężyć, ale w takiej sytuacji pokonanie potęgi nuklearnej jest niemożliwe, tak powiedział szef węgierskiego MSZ. No okej, ale tu nie chodzi o to, żeby wygrać z Rosją, tylko żeby ona nie wygrała z Ukrainą. I żeby ale wiesz co, jakbym nie wiedział, kto to powiedział, to bym obstawiał Pieskow albo Miedwiediew. No tak, no bo to te same kartki. No właśnie te same, tak. Nie? No. Oni tam są rozsyłane. Nie? No okej. Dobra, masz jeszcze jakieś shorty, bo mnie się więcej nie zaczytuje, więc to jest wszystko. Słuchajcie, to może teraz kubeczki rozlosujemy dla kogoś, to znaczy zaczniemy tą zabawę. Dla przypomnienia, właśnie, bo wczoraj 4. osoba dopiero wygrała kubeczek. Pierwsze 3 nie podały adresów, nie podały zgód na przetwarzanie danych, nie przeczytały regulaminu. Bardzo proszę zapoznać się z regulaminem, przygotować sobie już wcześniej maila, jeżeli chcecie sobie szybko zaatakować, ale bez tego no niestety nie mogę oznaczyć zwycięzcy. Więc... No i nie będzie pobiedy, tak jak tu właśnie Linka pisze. Tak. No nie, no ona się chwali, że 37 000 nam wybiło, dziękujemy serdecznie, bo nie wspomnieliśmy o tym. Tak, 37 000 właśnie 8 maja w dniu zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami.
Tak akurat się złożyło, że w tym dniu myśleliśmy, że 9, tak? No ale udało się 8. Bardzo dziękujemy, zapraszamy do subskrypcji, zapraszamy też do wspierania kanału, szczególnie osobom, które skończyły się subskrypcje, jeżeli chodzi o Tipej, spójrzcie, czy cały czas opłacacie, jeżeli chodzi o Patronite'a. Pamiętajcie, że te nasze programy w dużej mierze powstają dzięki składkom tutaj społeczności Kremlinki. Tak, podaj pierwszy człon hasła. Ja pierwszy, dobrze. No to... Murem za. Okej. Ty to lubisz tak dzielić to społeczeństwo. Ja widzę już na czacie, że jest jakieś poruszenie, bo muszą wybrać. Ale nie przejmujcie się, tak naprawdę Wacek i ja to ta sama postać. Tak ta sama osoba. Ta sama osoba. Teraz ja przechodzę do kolejnego materiału, kolejnej informacji. Chiny ostro i z uśmiechem podniosły opłaty na dostawy towarów do Rosji. Współpraca handlowo-gospodarcza Rosji i Chin otrzymała kolejne uderzenie. Strona chińska gwałtownie podniosła koszty transportu towarów do Rosji i Białorusi. Od 6 maja, czyli tak tuż przed tymi różnymi świętami rosyjskimi, cena dostawy towarów koleją wzrosła o $500 do $800 lub więcej za kontener, w zależności od stacji początkowej. Tak poinformowały firmy spedycyjne portalowi transportowo-logistycznemu Infotrans Media Białoruś. Zdaniem spedytorów podwyżka cen wiąże się ze zmniejszeniem liczby bezpłatnych kontenerów w Chinach, a także dużymi korkami na granicy chińsko-rosyjskiej. Równolegle ze wzrostem cen dostaw kolejowych wzrosły jakby nie inaczej też stawki za fracht morski do Chin. Wzrost taryfy wahał się od $800 do $1500 za kontener w zależności od portu wyjścia. Jednocześnie większość dostępnej przestrzeni na statkach w maju została już całkowicie zarezerwowana, dlatego linie żeglugowe oferują przesyłki cargo dopiero na przełomie maja i czerwca, czyli dopiero za prawie miesiąc, podają spedytorzy. Jednocześnie przepływ eksportu z Chin do Rosji zaczął spadać po raz pierwszy od prawie 2 lat. Tym samym w marcu chiński eksport spadł o prawie 16% rok do roku, o czym mówiliśmy już jakiś czas temu. Problemy z płatnościami, bankami, przelewy, to już wszystko wiecie. Prezydent Rosji Władimir Putin pojedzie ratować sytuację i w tym celu spotka się z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem w maju jeszcze. Zobaczymy, co mu się uda wywalczyć. Tak. A my sobie przejdziemy do następnej wiadomości. I ona, o dziwo, bardzo mocno się przebiła, jeżeli chodzi o jedynki rosyjskich mediów. Tak widzę, że zadumałeś się, bo spojrzałem nad swoją świadomością, tak? Spojrzałem na czat, tak, że rozdwojenie jaźni. Ostatnio czytałem ciekawy artykuł, że jeżeli mamy przecięcie tego, no to dwie półkule mają zupełnie różne świadomości i odpowiadają nawet czasem jak na imię mają inaczej. Więc może mnie tu się jakieś wypluszowało coś i... Spluszowałeś się. No tak. Jeżeli uważasz, że masz tą samą świadomość co pluszowa gęś, to musimy porozmawiać na ten temat. Okay. Armenia, okazuje się, nie będzie finansować Organizacji Bezpieczeństwa Zbiorowego. Jeżeli chodzi przynajmniej o 2024 rok, takie oświadczenie wydał sekretarz prasowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Ani Badalian. Powiedział, że Armenia nie będzie także uczestniczyć w zatwierdzaniu budżetu organizacji na rok bieżący. Zaznacza się, że Erywan nie sprzeciwia się przyjęciu w ograniczonym formacie decyzji w sprawie budżetu struktury przyjętej 23 listopada. Wcześniej premier Armenii Paszynjan mówił o możliwości wystąpienia Armenii z organizacji. Przypomnijmy, że Paszynjan przebywa w Moskwie. 8 maja udał się z roboczą wizytą i spotkał się z Władimirem Putinem.
Były omawiane narosłe problemy w stosunkach dwustronnych oraz próby usunięcia negatywnych niuansów, jeżeli chodzi o przyjaźń w stosunkach obu krajów. Nie wiem, jak te niuanse usuwali, ale może się dowiemy. Jeżeli chodzi o samą Organizację Bezpieczeństwa Zbiorowego, przypomnijmy, że powstała w 2002 roku na podstawie traktatu taszkenckiego o bezpieczeństwie zbiorowym z 1992 roku. W skład organizacji wchodzi 6 państw, znaczy wchodziło chyba już. Rosja, Białoruś, Tadżykistan, Kazachstan, Kirgistan, no i omawiana Armenia. Organizacja posiada zbiorowe siły szybkiego reagowania liczące 17-22 tysiące osób oraz zbiorowe siły szybkiego, to jest to samo, to są jakieś inne, bo jedne się tak samo nazywają jak drugie, też siły szybkiego reagowania, ale jest inny skrót, to pewnie tutaj inne kolory opasek mają. Inaczej, pewnie. to są jakieś jeszcze szybsze, 5000. Premium. Wcześniej Paszynian zapowiedział możliwość udziału Armenii w Organizacji Bezpieczeństwa Zbiorowego, jeżeli chodzi o zeszły rok. Tak, ciekawe jak ta organizacja, jaka jej przyszłość jest, gdyż to była rosyjska organizacja, w której pierwsze skrzypce grali Rosjanie. Jeżeli Rosja będzie się tak dalej przepalać swoje te siły, zobaczymy, czy tam te inne kraje będą w tym. No wiesz, tam mamy takie kraje, tak Armenia teraz out, zwróć uwagę, Tadżykistan, Kirgistan, no tu ostatnio nie są dobre relacje. Tak, jeszcze się może, tak, jeszcze się zaraz mogą zacząć jakieś niesnaski społeczne między tymi. No Kazachstan, no to już nie trzeba mówić, że on w tym momencie ma sojusz z Chinami, no i zostaje Białoruś. Tak. Realnie. Dokładnie. Teraz słuchajcie, przejdziemy do tematu z okładki. Dane z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych mamy. One przewidują, znaczy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przewiduje rekordowy wzrost przestępczości w związku z powrotem bohaterów i tu doszło do wniosków, to ministerstwo, i tu mam szczególną satysfakcję, że doszło do takich samych wniosków jak ja w 2022 roku, jak pisałem na Twitterze o tych przestępstwach. Spodziewają się pogorszenia statystyk w kolejnym roku, już trzecim z rzędu. Liczba szczególnie okrutnych i poważnych przestępstw może być najwyższa od 15 lat i przekroczyć 152 tysiące. Ja za chwilę Wam poopowiadam szczególnie poważne, jak to wygląda, ile jest więźniów, bo sobie sprawdziłem i tu się robi ciekawie. Liczba szczególnie poważnych przestępstw zaczęła rosnąć no nie inaczej jak w 2022 roku. Po inwazji Rosji na Ukrainę. Prokurator generalny powiedział, że na początku liczba ta wzrosła o 9% do prawie 125 tysięcy tych najbardziej okrutnych. W 2023 policja zarejestrowała już ponad 142 tysiące. Warto zwrócić uwagę, że prokuratura wtedy prognozowała 133. Więc te wzrosty były znacznie wyższe niż zakładała prokuratura. Teraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych spodziewa się kolejnego wzrostu o kolejne 7% i szacuje, że będzie to ponad 150 tysięcy, ale jeżeli powtórzy się to, co w zeszłym roku, to będzie raczej bliżej 160-170 tysięcy takich najbardziej okrutnych przestępstw. No i to są przeciwko życiu i zdrowiu, zabójstwo, bardzo ciężkie pobicie, gwałt ze szczególnym okrucieństwem, pozbawienie wolności, handel ludziom, rozbój z bronią w ręku, kradzież z włamaniem na dużą skalę. Mówimy o tych takich najbardziej surowych. Oznacza to, że każdego dnia w Rosji będzie miało miejsce ponad 400 takich przestępstw, ale to nie jest wszystko.
Zorganizowane grupy przestępcze również wykazały większą aktywność i tu mamy wzrost o 18%. I teraz tak, ogólnie rzecz biorąc, według Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w 2023 roku w Rosji zarejestrowano maksymalną w historii liczbę poważnych i szczególnie poważnych przestępstw, niemal 600 000. Liderami była oczywiście Moskwa, obwód moskiewski, terytorium krasnodarskie. Wyróżnił się również graniczący z Ukrainą obwód białgorodzki. Tam wykryto prawie 6 000 tych szczególnie poważnych przestępstw. I teraz słuchajcie, za te najbardziej brutalne przestępstwa grozi zazwyczaj od 10 lat w górę. Mamy 600 000 przestępstw rocznie takich, a wiesz, Paweł, ile jest więźniów albo ile było więźniów w Rosji przed wybuchem wojny, bo teraz to troszkę może być różna kwota, znaczy różna liczba. No, wiem, że jest coraz mniej. Przed wojną było około 415 000, a masz 600 bardzo poważnych przestępstw rocznie, czyli gdyby ich łapali wszystkich. Ale jak? No właśnie. Chodzi o to, że i wsadzali na ten, no to byś miał 4-6 milionów ludzi w ciągu tych 10 lat, nie? A siedzi tylko 400 000. Oznacza to, że większość tych najbardziej takich brutalnych, jak morderstwa, gwałty, jakieś rozboje, porwanie, ci ludzie są całkowicie bezkarni. Tak wychodzi ze statystyk i wzrosty dwucyfrowe, bo przewidują 7, a było ostatnio 10 i w tym roku najprawdopodobniej też będzie 10, a przestępstwa mafii 18% rok do roku. Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. Myślę, że brakuje więzień w Rosji, jak to jest taka liczba. I to... No ale wiesz, z drugiej strony łagry są zamykane, bo za mało jest skazanych. Ale dlatego jest za mało, no bo nie łapie policja. No o to chodzi, nie ma wiesz, sprawczości. Tu jest problem. Wiesz, ja myślę, że wiesz, już część policja jest częścią tego systemu, a więc jak mają swoich łapać, tak? Patrząc jak gdyby na te informacje, które mamy. Tak. Słuchajcie, w Moskwie zaczęła się parada i teraz Putin przemawiał. Strasznie mało osób na tym placu, nie wiem, czy to tak ma być do końca. Ja ci mówiłem, że ławkę skrócili, no bo nie ma. No bo naprawdę, ale zobacz, kto jest w pierwszej ławce. Ja zaraz ci pokażę. Tutaj, kto jest w pierwszej ławce, bo kto jest w pierwszej ławce. No i będziesz zaskoczony. Dobrze, no to czekam. No wzięli babcię z Jaruskiego. Co ty gadasz, co rzuca tą butelką? No. Bo oni oglądają nasz program, ja ci mówiłem. Ja ci mówiłem. Która to babcia? Znajdzie ją po ten. No. Okej. No, zobacz. No nie. Bez okularów. Nie, no chyba nie ta. No dobrze. No, jeżeli jest mało, to wrócimy do tematu. Tak, jest mało. Słuchajcie, mamy filmik, mamy też zdjęcie, jak to wygląda. Tak, no nie wygląda to jakoś paradnie na ten moment. Natomiast my przejdziemy do następnej informacji, bo znowu sprawdziły się nasze przepowiednie. Podobno się nie sprawdzają, ale jak my mówimy, to się zawsze sprawdzają. Nie wiem też jak to. Bo my mówimy tylko te, co się sprawdzają. Tak, bo my tylko wybieramy te, które się sprawdzają. Mówiliśmy, że Gazprom zacznie sprzedaż garażową. No i zaczął, a dokładnie tego należało się spodziewać. Po pierwszej od 25 lat rekordowej w historii stracie Gazpromu zaczyna on wyprzedawać swoje nieruchomości. W środę firma ogłosiła, że poszukuje nabywców na duże projekty nieruchomościowe w Moskwie i w regionie moskiewskim. Wśród sprzedawanych nieruchomości są biurowce przy ulicy Strojtelej, kompleks sanatoriów i kurortów Imperial Park Hotel and Spa w osiedlu Pierwomajskoje, wieś Rogozino, lokale niemieszkalne na parterze w domu przy ulicy Nowoczeru-Muszkińskaja, a także parking w pobliżu siedziby firmy w Moskwie. To gdzie oni teraz będą parkować, jak parking sprzedadzą?
Teraz Na zwolnią ulicy ludzi, to chcieli. nie będzie potrzeba parkować. Ale to może jest właśnie taki pierwszy sygnał, no bo jak Mhm. już parking zwalniają, To będą to zwolnienia. może i tak, no bo parking pewnie było łatwiej zwolnić niż biurowiec, Mhm. no bo to tylko wiesz, mówisz, że już nie będziesz płacił, czy tam opłaciłeś i już nie będziesz korzystał, a z Mhm. biurowca jeszcze trzeba tam te kartony ludziom popakować i tak dalej, no to wiadomo, że to Mhm. schodzi. Decyzja została podjęta, czytamy w oświadczeniu spółki, biorąc pod uwagę zakończenie relokacji spółek grupy Gazprom do Sankt Petersburga. Tak wyjaśniła służba prasowa. Mhm. Już widzisz, to już w Moskwie nie będą, tylko przeniosą się, przynajmniej w większości do Petersburga. W ubiegłym roku Gazprom, przypomnijmy, odnotował stratę netto w wysokości 620 miliardów rubli. Odnotował również 27% spadek przychodów, spadek EBITDA o połowę. Biznes gazowy koncernu, który eksploatuje największe rezerwy gazu na świecie, stał się tym samym nierentowny, ponad 1 bilion rubli rocznie. No i też mamy tutaj podsumowane zadłużenie Gazpromu. Nie wiem, czy pamiętasz, ile było, ale ono też robi 6 No dobrze. miliardów dolarów. 6 bilionów rubli, czyli zadłużenie, nie Mhm. mówimy, tu powiedzieć stratę teraz. Okej. To jest, słuchajcie, 72 miliardy dolarów. To jest strata, zadłużenie. Wow. Linie kredytowe, te wszystkie rzeczy, no jest co sprzedawać, nie starczy na spłatę tych długów, no chyba że coś się geopolitycznie nagle zmieni, no ale się nie zapowiada, no i ten dług raczej, jeżeli chodzi o 2024, pomimo sprzedaży, no oczywiście ta sprzedaż troszeczkę może pomóc w wyniku takim bieżącym, natomiast no nie zapowiada się, że jakoś znacząco te wskaźniki w tym roku Gazprom poprawi. Ten 23-letni mistrz biznesu, co te centra handlowe kupił, to też pewnie weźmie. Książę z Tatarstanu. Olter, tak. Książę, Patryk, tak. Pozdrawiamy. Dobra pamięć. Może być. On w nieruchomościach robi. No tak. To wiesz, no. Ja się nie zdziwię. Chyba że Patryk ma jakieś już inside info, wiesz, że już wie. Polski oddział. No może Polski oddział, tak. Dobra, to co? Przechodzimy do następnego. Tak. Niespodzianka, przemysł lotniczy nie rozkwitł. Międzynarodowe targi lotniczo-kosmiczne MAX, które miały odbyć się latem w Żukowskim pod Moskwą, zostały ponownie odwołane. Największe w kraju targi lotnicze, które odbywają się od 1993 roku bez przerwy, która nastąpiła rok temu, zostały przełożone po raz drugi rok z rzędu. Decyzja o odwołaniu targów w zasadzie już została podjęta, choć nie została jeszcze sformalizowana. W zeszłym roku MAX po raz pierwszy w 30-letniej historii nie odbył się. Powodem były międzynarodowe sankcje nałożone na rosyjski przemysł lotniczy. Nie było nie było nic i nikogo do pokazania, tak stwierdzili organizatorzy. Zagraniczne firmy nie wykazały chęci udziału krajowego przemysłu lotniczego. Według Россtatu w pierwszej połowie 2023 roku fabryki dostarczyły klientom jedynie 2 cywilne samoloty, a wszystkie wewnętrzne programy produkcyjne napotkały opóźnienia. To dla przypomnienia. Produkcja samolotów MC-21 nie może się rozpocząć ze względu na brak części kompozytowych, które wcześniej dostarczała objęta sankcjami spółka zależna Rosatomu UMATEX, a słabym punktem turbośmigłowego Iła-14300 okazał się silnik TV7-117ST, też już o tym kiedyś mówiliśmy. Nigdy nie przeszedł testów w locie, a nawet doprowadził do katastrofy wojskowego samolotu transportowego Ił-112V. Tymczasem popyt na rosyjskie samoloty wojskowe załamał się,
No, jak dobrze wiecie, na największej na Bliskim Wschodzie wystawie lotniczej Dubai Air Show z zeszłego roku, która odbyła się w listopadzie, tu też mówiliśmy o tym, państwowy koncern Rostec nie podpisał ani jednego kontraktu, choć 6 lat temu podobne targi przyniosły mu kontrakty warte 10 miliardów dolarów. Tak to oto wygląda ten przemysł lotniczy obecnie. No i to właśnie schodzimy w dół, żeby się odbić, jak tutaj Tomasz. Idziemy na Jarosław. Tak, 4 samoloty, już widzę, że predykcja tego, co będzie w Jaruskim, tak, 4 samoloty, wzrost będzie, słuchajcie. Tomasz już nas zna dobrze. Tak, pytacie się, czy kawa, czy herbata. Taki czajniczek tutaj nabyłem, tak, bo Gazprom wyprzedawał, nie? Ty ten czajniczek to połóż na jakiejś podkładce, bo bardzo się tłucze. Dobrze. Herbata, yerba, ja nie piję, bo nie mogę. W sumie papierowe samoloty robi się całkiem szybko. W razie czego. No, tak. No w sumie tak. Czemu nie? My przejdziemy, słuchajcie, do informacji, która już była podawana, natomiast teraz mamy troszeczkę więcej szczegółów. Czy Moskwicz zbankrutuje? Znamy kulisy batalii sądowej. Pojawił się następny wpis, no i następny wniosek do Moskiewskiego Sądu Arbitrażowego, tym razem o ogłoszenie upadłości fabryki Moskwicz. Żądanie pochodzi od chińskiej firmy Silver Basis z siedzibą w Hongkongu. Tutaj strona ta Moskwicza i Kamaza, no bo w tym momencie Kamaz jest tym partnerem technologicznym Moskwicza, mówi, że nie ma żadnych okoliczności wskazujących na upadłość zakładu, a zarzuty Chińczyków stanowią manipulację opinii publicznej. A więc sprawdźmy, czy Moskwicz mówi prawdę. Firma Silver Basis oraz Renault Rosja, to jest poprzednik Moskwicza, w 2020 roku zawarły umowę na dostawę urządzeń do produkcji podzespołów do samochodów Renault Rosja. Sprzęt miał zostać przekazany wykonawcy firmie AD Plasting Togliatti, aby produkowała konkretne części. Sprzęt zgodnie z dokumentami sądowymi został dostarczony w styczniu 2022 roku, a w marcu podpisano ostateczny certyfikat jego sprawności. Dzięki temu miały się pojawić takie samochody jak Logana i Sandero w Rosji. Planowano to na wiosnę, lato 2022 roku. Ale po opuszczeniu Rosji przez Renault projekt nie doszedł do skutku, a produkcja samochodów Renault w kraju została wstrzymana. Jednak Moskwicz zapłacił tylko część kwoty, to jest zaledwie 383 tysiące za zakupione części z 2 866 tysięcy euro. Tak wynika z dokumentów sądowych. Reszta pieniędzy nie została nigdy przekazana. Potem zaczął się już typowy rosyjski taniec, a więc w marcu 2022 roku Moskwicz zwrócił się o przesunięcie kolejnej płatności wynikającej z umowy na lipiec tego samego roku lub podzielenie płatności na równe części. 50% kwoty powinno zostać wpłacone w maju, a pozostała część w lipcu. W oświadczeniu podano, że Silver Basis zgodził się na taką opcję, ale pieniądze znowu nie nadeszły. W sierpniu 2023 roku chiński wierzyciel złożył pozew o windykację długu od Moskwicza jako następcy prawnego Renault Rosja. W listopadzie tego samego roku moskiewski sąd arbitrażowy uwzględnił powództwo i nakazał Moskwiczowi zapłatę zaległych 2,475 milionów euro długu i 124 tysiące euro kary. Decyzja została podtrzymana w wyniku odwołania i wyrok stał się prawomocny. Moskwicz nie zgodził się jednak z orzeczeniami sądów i nie zapłacił za zakupiony towar. Ogłoszenie upadłości pomoże chińskiej firmie odzyskać swoje
Pieniądze. Czyli to koniec. Tak. Znaczy, no wiesz, jakby to był normalny kraj, no to pewnie upadłość zostałaby ogłoszona, ale ponieważ to jest Rosja, to nie wiemy, co się stanie. Ale jest dziwne, nekromancja dla firm? że jak? No ja nie wiem, no, że jak upada, a oni ją wskrzeszają jakoś. A. Tylko, że w garniturach i krawatach. Nie, no ale widzimy, że wiesz, że dochodzi do tego, że rosyjskie firmy nie respektują wyroków rosyjskich sądów. To już się robi bardzo dziwne. No i mówią, że wszystko w porządku, bo tak naprawdę prawo prawem, ale sprawiedliwość musi być. Po naszej stronie. Po naszej stronie. To, cytacik. No dobrze. Słuchajcie. Tak, Putin wyda dekret zakazujący upadku. No coś w tym stylu może też właśnie być. No bo sąd tutaj już wydał wyrok, a więc będzie zmuszony wydać nakaz upadłościowy, więc nie za bardzo rozumiem postawy tutaj Moskwicza. Długi się płaci, a jeżeli się nie płaci, no to się bankrutuje. No to chyba dla mnie to jest oczywiste, ale ponieważ jest to Rosja, w Rosji nic nie jest oczywiste, tak? Tak. No dobrze. To mamy wszystkie informacje. Słuchajcie, jeszcze jedno ogłoszenie. Część. Tak, część. I rozwiązanie ankiety. Tak, to poproszę o rozwiązanie ankiety, bo ja nie wiem, jakie drugą część podać. No masz już. Nie widzę. Już patrzę, nie widzę. Tu się nie wyświetla. Musisz mi powiedzieć, kto wygrał. Wacuś. No to murem za Mateuszem. A my Wacusia zapraszamy, a właściwie was zapraszamy na to, co przygotowujemy po Jaruskim. Chcemy, że powiesz za Kremlinką, no ale okej. No, ja przejmuję program. W sobotę po Jaruskim premiera nowego takiego prześmiewczego materiału, coś w klimacie Jaruski, ale troszeczkę inne. I myślę, że na zakończenie możemy puścić teledysk, który opublikowaliśmy w ramach takiej... Ja już 34 razy byłem zmuszany do słuchania, a więc stwierdziłem, że nie będę samotny i macie to, co ja. Jest też osobno, jakbyście chcieli na grillu czy do sprzątania. Zapętlić sobie, tak. W telefonie. Może grozić wtedy tak, że ta jaźń się, że tak powiem, zrówna z Wacusiem i wtedy będziecie mieli gęsiową jaźń. Tak, więc zapraszamy do teledysku na dobry początek dnia. My się widzimy z powrotem o godzinie 17. Trzymajcie się. Cześć. Cześć. Wacuś! Nie boi się, Wacuś do snów ukołuje cię. Wieczór z Wacławem już zaczyna się. Wacuś, Wacławem już zaczyna się. Wacuś! 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 Ciekawe ile osób to pytanie. Miło. Mam 4 plus.
Wacuś! Wacuś, do stu ukołyszę cię. Wieczór z Wacławem już zaczyna się. Wacuś, zaczyna się. Wacuś, Wacuś, Wacuś do ciebie.